Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj po raz kolejny pojawia się produkt marki Strong. Osobiście cenię sobie produkty tego producenta za wysoką jakość i przemyślane konstrukcje. Urządzenia te zachowują przy tym całkiem rozsądną cenę, dlatego sam chętnie po nie sięgam. Testowałem już wcześniej modemy mobilne, routery mobilne tego producenta. Chociażby tutaj podlinkuję Wam gdzieś test modemu routera 4G. Dzisiaj natomiast absolutna nowość od tego producenta, mobilny router 5G. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Operatorzy w całej Europie rozwijają sieć 5G. Głównym pasmem jest tzw. band C, czyli zakres częstotliwości w okolicach 3500 MHz. Ten modem świetnie się nadaje do obsługi właśnie tego pasma, chociaż nie tylko. Natomiast jest on tyle interesującą propozycją, że zapewnia szybki internet do 3,2 gigabita na sekundę, czyli w zasadzie prędkości, które do tej pory były trudno osiągalne nawet przy światłowodzie, czy przy kablach miedzianych tym bardziej. Natomiast teraz są możliwe w sieciach mobilnych. Dzięki wsparciu technologii piątej generacji modem ten zapewnia spokój na kolejne kilka lat, będąc kompatybilny z najnowszymi standardami. Wsparcie dla najnowszego standardu mobilnego internetu w technologii 5G nie jest jedyną zaletą tego modemu. Dodatkowo jest nim pełna kompatybilność z systemem Mesh od Stronga. Mam na myśli konkretnie serię Atria, która jest dedykowana do współpracy z tym modemem. I zakupując taki zestaw, a mianowicie modem Stronga oraz zestaw z serii Atria AX3000, ewentualnie dodatkowo dokupując dodatkowe jednostki z serii Atria, bo można ich nabyć dodatkowo kilka, w zależności od potrzeb, od tego jak duży obszar chcemy pokryć sygnałem Wi-Fi, możemy zapewnić sobie szybki internet w technologii 5G, szczególnie w lokalizacjach, gdzie nie ma dostępu do stałych łącz internetowych. Oczywiście nie jest to najtańsze rozwiązanie, natomiast dzięki temu uzyskujemy możliwość korzystania z szybkiego internetu, pijąc na przykład kawę i siedząc przy laptopie w kącie naszego ogrodu. To, o czym musicie pamiętać, to korzystając z takiego rozwiązania, to właśnie modem czy router mobilny 5G musi być pierwszą jednostką w sieci Mesh. Dopiero potem dodajemy kolejne jednostki. Wracając do samego mobilnego routera 5G, producent już na opakowaniu informuje o najistotniejszych cechach charakterystycznych. Mamy wsparcie dla 5G z prędkością do 3,2 gigabita na sekundę. Są to prędkości, które jeszcze niedawno były trudno osiągalne w sieciach, przy łączach stałych, w sieciach stacjonarnych. Dzisiaj mamy takie możliwości w sieci mobilnej. Mamy wsparcie dla Wi-Fi 6 na dwóch pasmach dual band do 3 gigabitów na sekundę. W zupełności wystarczające rozwiązanie. Brawo producent, że nie zastosował bardzo powszechnego w tego typu mobilnych routerach piątej generacji Wi-Fi 5, tylko zastosował już Wi-Fi 6. Natomiast zastosowanie na przykład Wi-Fi 7 to byłby już przerost formy nad treścią. Producent pamiętał, że przy takich prędkościach warto już zamieścić port 2,5 gigabitowy. Mamy takie porty LAN 2. Jeden jest 1 gigabitowy, a drugi 2,5 gigabita na sekundę. Brawo producent, konkurencja często oferuje tylko 1 gigabitowe porty, które mogą stać się wąskim gardłem w przypadku szybkich sieci piątej generacji. Oczywiście urządzenie nie posiada SIM-locka, nie posiada żadnej blokady, więc będzie pracować z każdym operatorem, którego kartę włożycie do urządzenia. I to, co tutaj istotne, o czym już wspominałem, jest informacja, że pracuje, czy wspiera, jest w pełni kompatybilny ten mobilny router z siecią, czy z serią Strong Mesh serii AX3000. Dodatkowo otrzymujemy port RJ11 telefoniczny, jeżeli operatorzy oczywiście taką funkcjonalność oferują, a na dodatek dostajemy od producenta 4 lata gwarancji. Brawo Strong! Na bokach opakowania producent podaje w kilku językach parametry urządzenia, powtórzone w zasadzie te, które na pierwszej stronie. Z drugiej strony urządzenia mamy więcej informacji technicznych. Mamy informację o tym, że
prędkość, którą możemy osiągnąć, to do 3,2 gigabita na sekundę. Mamy jeden slot na karty nano SIM, to istotne. Wi-Fi 6 do 3 gigabitów na dwóch pasmach nam oferuje. Dwa porty ethernetowe 1 gigabit i 2,5 gigabita. Port do telefonów typu DECT bądź Fixed Phone. To jest standard, który musi wspierać oczywiście operator. Dodatkowo informacja o sposobie podłączania. Możemy połączyć przez dwa porty LAN komputery stacjonarne, ewentualnie Smart TV. Dodatkowo telefon, jednocześnie wkładając kartę od dołu do urządzenia, a resztę urządzeń, czy to laptopy, czy tablety, czy smartfony, połączyć poprzez szybkie Wi-Fi. Mamy 3 diody LED. Jedna sygnalizuje sieci 5. generacji, druga 4, a trzecia standard Wi-Fi. Mamy oczywiście klawisz WPS do sieci Wi-Fi, do parowania. Mamy diodę LED informującą o pracy. Mamy też również informacje o poglądowe zdjęcie samego urządzenia, zawartość opakowania, jeden router, jeden zasilacz, jeden kabel Ethernet. Z najbardziej istotnych danych, które na pewno Was zainteresują, to jest to, że samo urządzenie posiada port USB 3.0, jest na karty nano SIM, zasilacz ma 24 W, wsparcie jest dla technologii 3, 4 i 5G już bez 2G. Mamy dual band Wi-Fi. Wi-Fi ma prędkość maksymalnie 3 gigabitów. Jeżeli chodzi o szybkość samego urządzenia, to do 3,2 gigabita w sieci 5G może osiągnąć. Wsparcie dla WPA3 nawet. Mamy 4,3 decybelowe dwuzakresowe anteny. Warto zwrócić uwagę na to, że producent wspiera w zasadzie wszystkie pasma technologii 5G i LTE. Nie widzę tutaj żadnych braków. Ma też na przykład B20, jeżeli chodzi o LTE. Ma pasma N78, jeżeli chodzi o 5G, które jest istotne dla Europy. Ja posiadam urządzenie z europejskiej dystrybucji, a więc nie przedłużając, przejdźmy do unboxingu. Co otrzymamy w środku? Oczywiście instrukcje obsługi. Sporych rozmiarów biały zasilacz. Powinien mieć 12 V i 2 A. I tak też jest. Mamy do 24 W, jeżeli chodzi o pobór mocy. Oczywiście to jest zapewne pobór z rezerwą. Samo urządzenie podczas pracy powinno pobierać mniejsze wartości. Otrzymujemy również kabel RJ45 oraz sam router. Jest dosyć lekki, słuchajcie, jak na tak nowoczesne rozwiązanie. I oto urządzenie. Pierwsze wrażenie jest takie, że urządzenie jest wykonane z bardzo przyjemnego w dotyku matowego plastiku. On nie powinien zbierać odcisków palców, ani też jakoś szczególnie rys. Brawo producent. Dodatkowo producent dodaje naklejkę, abyśmy już na wstępie wiedzieli, że powinniśmy włożyć kartę SIM, wpisać PIN i zalogować się w przeglądarce do samego routera. Tutaj mamy, słuchajcie, diody informujące o stanie pracy. 5G u góry, poniżej 4G, więc będziemy wiedzieli już na pierwszy rzut oka, do jakiej sieci się zalogowaliśmy, jakiej sieci zasięg złapaliśmy. Mamy też informację o Wi-Fi, dodatkowo klawisz WPS oraz logo producenta. Na spodzie urządzenia mamy takie fajne gumowe nóżki, aby nie rysować powierzchni, na której będzie stało urządzenie. Pod zaślepką mamy oczywiście możliwość zresetowania urządzenia oraz mamy slot na karty nano SIM. Dodatkowo producent na naklejce przypomina nam raz jeszcze adres, który służy do zalogowania do samego routera. Mamy informację powtórzoną o 12 V, 2 A, czyli 24 W, jeżeli chodzi o maksymalny pobór mocy.
Mamy też standardowe hasło i nazwę użytkownika. Oczywiście sugerowałbym je zmienić przy pierwszym zalogowaniu. Tylny panel urządzenia, czyli mamy gniazdo do podłączenia zasilacza, mamy włącznik, wyłącznik urządzenia, brawo producent, często tego brakuje u konkurencji. Mamy port RJ11, mamy też dwa porty RJ45, 2,5 gigabita i gigabit i mamy też port USB. Prawdopodobnie możemy udostępniać w ten sposób sobie zasoby sieciowe w całej sieci w LAN. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj urządzenie posiada otwory wentylacyjne i w ten sposób ciepłe powietrze jest wypuszczane na zewnątrz. Przyszedł czas na podsumowanie moich kilkutygodniowych testów z najnowszym modem routerem marki Strong w sieci najnowszej generacji 5G. Urządzenie świetnie się przez ten cały okres sprawowało. Wygląda rewelacyjnie. Można je postawić spokojnie w salonie i myślę, że będzie atrakcyjnym dodatkiem do mebli. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jaki macie wystrój wnętrza, ale do większości wnętrz na pewno będzie pasował, bo jest elegancki i nie rzuca się w oczy. Mamy szerokie możliwości, jeżeli chodzi o porty, bo mamy tutaj i port 2,5 gigabita i port gigabitowy. Mamy też możliwość podłączenia telefonu, mamy port USB, możemy udostępniać zasoby sieciowe, mamy fizyczny włącznik, o którym coraz częściej producenci zapominają, Strong o tym pamięta. Mamy diody sygnalizacyjne 5G i 4G, które pozwolą nam szybko sprawdzić, jaką sieć złapaliśmy, czy jest to 4G, czy już ta sieć najnowszej generacji. Bardzo przemyślana konstrukcja, która posiada spore możliwości, jeżeli chodzi o prędkości. Ja u siebie testowałem to na sieciach mobilnych polskich i tutaj prędkości, które osiągnąłem, w zasadzie dobijały do 1 gigabita na sekundę. Oczywiście sprzęt ma większe możliwości, ale to wszystko zależy oczywiście od sieci, od ich konfiguracji, więc na ten moment ten sprzęt na pewno jest odporny na przyszłość, future proof, i wraz z rozwojem sieci kolejnej generacji, czyli 5. generacji, która w tej chwili w Europie ma miejsce, te prędkości zapewne będą jeszcze większe i będą zbliżać się do tych maksymalnych 3,2 gigabita na sekundę. Na ten moment myślę, że i tak jest nieźle. Ten 1 gigabit na sekundę to są kosmiczne prędkości. Aktualnie zdobycie tak szybkiego łącza stałego, czy to światłowodu, czy w innej technologii, o prędkości 1 gigabita na sekundę poza terenami miejskimi często nie jest możliwe i tutaj z pomocą przychodzą sieci mobilne 5. generacji przy prędkościach rzędu 1 gigabit na sekundę, czy nawet wyższych, w połączeniu szczególnie z systemem Mesh Atria od Stronga, również kompatybilnym z tym modemem, możemy zapewnić sobie nie tylko szybkie łącze mobilne, ale i szybkie Wi-Fi na terenie całego domu, bo w zestawie są 2 jednostki, ale możemy dokupić kolejne, więc jeżeli nawet posiadacie duży dom, mieszkacie poza miastem, a chcecie szybkie łącze internetowe, to kupując taki zestaw możecie taki efekt właśnie osiągnąć. Natomiast sam modem nie jest rozwiązaniem tylko dla mieszkańców terenów podmiejskich, w ścisłych centrach miast, również nawet bez systemu Atria sam ten modem świetnie sobie radzi. I tak jak powiedziałem, w tej chwili osiągam prędkości w polskich sieciach około 1 gigabit na sekundę, natomiast myślę, że w przyszłości te prędkości będą jeszcze wyższe. Dajcie znać w komentarzach, czy korzystacie z mobilnego internetu i jeżeli tak, to czy on jest w standardzie 4G, czy już 5G i czy jesteście zadowoleni z tego rozwiązania. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału. Jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, najlepiej z dzwoneczkiem. Udostępniajcie, szerujcie materiał, aby niósł się po sieci. A ja na koniec jeszcze podlinkuję Wam kilka innych ciekawych recenzji z portfolio Stronga. Hej, hej, do kolejnego materiału wideo.